W dzisiejszym odcinku kryptoogłoszeń poinformujemy o nawiązaniu współpracy Phantom z Redstone Finance. Wspomnimy o dołączeniu Nuon Finance do programu Chainlink Build oraz opowiemy o prawie gotowej wersji Theta Meta Chain. Witam Was serdecznie na kanale Kryptoogłoszeń, przed nami kolejna dawka informacji. Jeżeli materiał uznacie za wartościowy, zachęcam do lajka, subskrypcji, komentarza. Tylko jeszcze przypomnę, że nie znajdziecie tutaj porad inwestycyjnych, bo takie należy udać się do specjalisty. My tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie, tak więc nie przedłużając, zaczynajmy. Crypto Mayhem informuje o otwarciu fazy sprzedażowej private sale tokenów Adria. Jeden token tego projektu został wyceniony na $0,002. Minimalna alokacja wynosi 50 USDC na sieci BIP20. Dodatkowo informujemy, że 13 grudnia posiadacze tokenów Adria uzyskają dostęp do Top-Down Shotera. Phantom wita projekt Redstone Finance w swoim ekosystemie. Redstone oferuje dostęp do niezawodnych kanałów danych dla ponad 1100 zasobów z możliwością natychmiastowego tworzenia niestandardowych kanałów z dodatkową funkcją niestandardowego adresu URL. Chainlink kontynuuje organizację spotkań dla swojej społeczności na całym świecie. W przyszłym tygodniu zespół Chainlink zawita do Bangkoku, Ankary, San Diego oraz São Paulo. Dash porusza wątek tożsamości osobistej. U podstaw tożsamości definiuje się fakt bycia tym, kim lub czym jest osoba lub rzecz. Decentralizowana tożsamość zapewniana przez platformę Dash pomaga przezwyciężyć słabości tradycyjnej tożsamości. Frederick Griggard, będący prezesem Cardano, wystąpi na wydarzeniu World Crypto Conference. Griggard ma ponad 10-letnie doświadczenie w bankowości, zarządzaniu majątkiem i zarządzaniu aktywami. Prezes Cardano jest również certyfikowanym traderem walutowym i ekspertem w zakresie zarządzania aktywami cyfrowymi. Bitmat zostaje sponsorem konferencji Quantum Miami. Więcej informacji odnośnie tej konferencji zdobędziecie na stronie quantummiami.com. Nuon Finance dołącza do programu Chainlink Build, aby otrzymać pomoc we wprowadzeniu swojego Flatcoina, czyli stablecoina odpornego na inflację. Więcej informacji o działaniu Nuon przeczytasz w artykule załączonym do tweeta. Parallel Alpha NFT można już znaleźć na wszystkich głównych rynkach na Uniswap. Osoby zainteresowane zachęcamy do sprawdzenia nagrania z Twitter Spaces dotyczącego Parallel NFT oraz gier karcianych. Sandbox Alpha S3 był jak dotąd najlepszym sezonem Alpha. Sandbox i jego użytkownicy bawili się świetnie. W serii tweetów Sandbox przyjrzał się najlepszym momentom tego sezonu, kluczowym KPI i dalszym planom. Osoby zainteresowane zachęcamy do zapoznania się z kolejnymi tweetami. Binance w ramach kontroli środków ryzyka cross-merging tymczasowo zawiesił funkcję transferu wybranych zasobów cyfrowych 3 grudnia o godzinie 14 czasu polskiego do odwołania. Funkcje handlowe i pożyczkowe będą działać. Największy dostawca usług chmurowych w regionie APAC, Alibaba Cloud, rozszerzyło wsparcie dla Avalanche. Ta integracja umożliwia programistom łatwe uruchamianie własnych węzłów walidatora z dostępem do infrastruktury Plug and Play i pakietu produktów Alibaba Cloud. Xcard dodało system poleceń zarówno dla Play, jak i FunToken Area oraz obsługę języka hiszpańskiego. Binance organizowało w Argentynie warsztaty szkoleniowe dotyczące kryptografii i technologii blockchain. Jest to część zestawu szkoleń oferowanych globalnym organom ścigania w celu wzmocnienia walki z cyberprzestępczością. Wersja Theta Meta Chain jest prawie gotowa do uruchomienia. Zespół Theta oczekuje, że aktualizacje aplikacji w App Store i Android Store zostaną ukończone. Zachęcamy do bycia na bieżąco z oficjalnymi informacjami na temat wydania Theta Meta Chain. Everdome przekroczyło granicę 100 000 unikalnych posiadaczy tokenów DOM. Everdome jest bardzo zadowolony z tego faktu. Dodatkowo ten projekt zapowiada przygotowania na rok 2023, które z całą pewnością będą wartością dodaną dla tego projektu w nowym roku. Apollo X nawiązuje najnowsze partnerstwo dla swojego silnika DEX. Apollo X nawiązało współpracę z Baby Dogecoin. Apollo X informuje, że projekt ten ciągle nawiązuje partnerstwa w ramach DEX Engine. Prezesi banków centralnych z całego świata przebywają obecnie w Tajlandii, aby omówić rolę ich instytucji w obliczu ewolucji technologii finansowej. Konferencja jest współorganizowana przez Bank Tajlandii i Bank Rozrachunków Międzynarodowych. W dyskusji panelowej na temat cyfrowych systemów monetarnych dyrektor naczelny władz monetarnych Hongkongu, prezes Banku Korei, prezes Banku Rezerw Nowej Zelandii i Cecilia z Kingsley Banku Rozrachunków Międzynarodowych dyskutowali na temat wzrostu liczby i znaczenia aktywów cyfrowych i cyfrowych walut banku centralnego oraz ryzyka związanego z nową technologią. Szef Urzędu Monetarnego Hongkongu omówił innowacje i korzyści płynące z technologii blockchain oraz jej prawdopodobny wpływ na banki centralne. Yu powiedział, że w dłuższej perspektywie CBDC i stablecoiny mogą zaoferować nam wszystkim bardziej wydajny i opłacalny sposób rozliczania transakcji.
Zauważył jednak, że z każdą nową technologią wiąże się pewne ryzyko, czy to związane z innowacjami, czy ryzyko operacyjne. Yu zauważył też, że blockchain jest z natury technologią zdecentralizowaną, dlatego znacznie bardziej skomplikowane jest łagodzenie ryzyka z nim związanego. Prezes Banku Korei nie był tak optymistycznie nastawiony do technologii blockchain, zwłaszcza do zastosowania jej w sektorze monetarnym. W swojej wypowiedzi nawiązał do upadku FTX. Powiedział, że nie jest pewien, czy widzi ostatnio korzyści z rozwoju technologicznego. W świecie blockchain miał miejsce kolejny atak hakerski. Chodzi o kilka milionów dolarów. Hakerzy zaatakowali protokół DeFi oparty na łańcuchu BNB Ang. Wstępne doniesienia sugerują, że wykorzystano lukę w kodzie, która umożliwiła nieograniczone emitowanie tokenów. Ten atak został wykryty przez firmę PeckShield, zajmującą się analizą blockchainów. Doszło do niego w nocy z 1 na 2 grudnia. Okazało się, że haker był w stanie wyemitować 20 bilionów tokenów Ang Reward Bearing Staked BNB. Środki zostały wymienione na BNB. Kilka usług, takie jak Uniswap, kontrowersyjny mikser coinów Tornado Cash, a także różne mosty zostały wykorzystane do zatarcia szlaku przesyłu nieuczciwie zdobytych funduszy. Tokeny BNB zostały następnie wymienione na 5 milionów USDC. Ang wydało w odpowiedzi na to wszystko oświadczenie, w którym zapewniło społeczność, że wszystkie aktywa bazowe w Ang Staking są w tej chwili bezpieczne, a wszystkie usługi infrastrukturalne pozostają nienaruszone. Odnosząc się do ataku, dyrektor generalny Binance CZ powiedział, że jego giełda kryptowalut wstrzymała wypłaty. Dodał również, że Binance zamroziło około 3 miliony dolarów środków, które hakerzy przenieśli na platformę. Coinbase twierdzi, że Apple zablokowało najnowszą aktualizację aplikacji z powodu opłat za gaz NFT. Z polityką Apple App Store kłopoty ma niejeden przedsiębiorca. Nawet Elon Musk miał kiedyś problem z polityką Apple App Store. Teraz przyszła kolej na Coinbase. Czołowa giełda kryptowalut w USA twierdzi, że firma technologiczna zablokowała pewne funkcje w samoobsługowym portfelu Coinbase. Opłata w wysokości 30%, którą Apple pobiera od wszystkich transakcji dokonywanych za pośrednictwem aplikacji wymienionych w sklepie z aplikacjami, od dawna stanowi punkt sporny dla wielu twórców aplikacji. Teraz wydaje się, że firma zwiększa wysiłki w celu zwiększenia przychodów, twierdząc, że opłaty za gaz wymagane do wysyłania NFT muszą być uiszczane za pośrednictwem ich systemu zakupów aplikacji, co pozwoliłoby jej również zabrać 30% opłaty za gaz. W obecnym stanie użytkownicy Coinbase Wallet z systemem iOS nie będą mogli przenosić swoich NFT i będą musieli ponownie założyć ten portfel na innym urządzeniu, które umożliwia transakcje NFT. Apple od dawna ma burzliwe relacje z aplikacjami kryptowalutowymi, ponieważ ich zdolność do ułatwiania płatności poza samą aplikacją poprzez dokonywanie transakcji w łańcuchu doprowadziło Apple do usunięcia wielu popularnych aplikacji kryptograficznych. To tyle z informacji, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Jeżeli materiał uznajecie za wartościowy, zachęcam do lajka, subskrypcji, komentarza. Dziękuję Wam za uwagę i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!